Witam ponownie. Przygotowanie własnej rozsady warzyw pozwala na uzyskanie silniejszych, zdrowszych roślin i wcześniejszych plonów. Proces ten wymaga odpowiedniego przygotowania, precyzji i dbałości o szczegóły. W tym odcinku podam 8 zasad, o których trzeba pamiętać, gdy samodzielnie przygotowujemy rozsadę warzyw. Miłego oglądania! Pierwsza zasada to wybór warzyw do uprawy z rozsady. Nie wszystkie warzywa wymagają przygotowania rozsady. Najczęściej stosuje się ją dla warzyw ciepłolubnych, takich jak pomidory, papryka, bakłażan, ogórki, dynie, cukinie, arbuzy, melony. Z rozsady uprawia się również warzywa o długim okresie wegetacji, takie jak kapusta, kalafior, brokuł, seler, por. Również niektóre warzywa liściaste wymagają przygotowania rozsady, takie jak sałata czy jarmuż. Ja najszybciej wysiewam paprykę, bakłażany, seler i por. Robię to już pod koniec stycznia lub na początku lutego. Później stopniowo wysiewam kolejne warzywa. O tym, które warzywa wysiewam w lutym, dowiesz się w filmiku, którego link umieszczę w opisie i którego karta właśnie pojawiła się w prawym górnym rogu. Najpóźniej wysiewam warzywa dyniowate, czyli cukinia, ogórki, dynie. Robię to około 20 kwietnia. Druga zasada samodzielnego przygotowania rozsad warzyw to dobór odpowiedniego podłoża. Ziemia z ogrodu może wydawać się najtańszym i najprostszym rozwiązaniem, ale jej użycie wiąże się z pewnym ryzykiem. Może się okazać, że jest zbyt ciężka dla młodych, delikatnych korzeni siewek. Poza tym taka ziemia zawiera nasiona chwastów. Na początku, zwłaszcza gdy nie mamy doświadczenia, trudno nam będzie poznać, czy to kiełkuje chwast, czy roślina, na którą czekamy. Ponadto ziemia z ogrodu może zawierać patogeny i choroby, które mogą zaszkodzić młodym roślinom. Oczywiście możemy wysterylizować podłoże, na przykład przez parzenie w piekarniku w 100 stopniach przez 30 minut, ale to kosztuje nas trochę zachodu. Najprościej jednak kupić gotowe podłoże do wysiewów. Jest ono lekkie, w sam raz dla dopiero kiełkujących roślin. Trzecia zasada: wybór i przygotowanie pojemników. Rozsadę można uprawiać w różnych pojemnikach, na przykład wielodoniczkach lub paletach rozsadowych, doniczkach torfowych lub biodegradalnych, choć trzeba wiedzieć, że na tych doniczkach lubi pojawiać się pleść. Ja osobiście nie korzystam z tego rozwiązania. Możemy wysiewać też w skrzynkach lub pojemnikach plastikowych. Jeśli korzystamy z pojemników z recyklingu, takich jak pojemniki na przykład po jogurtach lub innych, pamiętajmy o zrobieniu dziurek, tak by nadmiar wody z podlewania mógł nimi odpłynąć. Czwarta zasada dotyczy siewu nasion. Przede wszystkim musimy przygotować odpowiednie nasiona. Korzystajmy z ofert sprawdzonego producenta. Raz, że wówczas wyrośnie nam to, co chcemy. Dwa, unikniemy problemów z kiełkowaniem. Można przeprowadzić zaprawianie nasion, na przykład moczenie w wywarze z rumianku lub roztworze nadmanganianu potasu, aby zapobiec chorobom. Ważny jest też wybór techniki siewu. Siew rzutowy polega na wysianiu nasion w skrzynkach, a po wykiełkowaniu pikowaniu do większych doniczek. Możemy też wysiewać punktowo. Wówczas do wielodoniczek lub doniczek wysiewamy nasiona pojedynczo, co eliminuje konieczność pikowania. Ważna jest też głębokość siewu.
Jest ona zależna od wielkości nasion. Zwykle 2 do 3 razy większa niż średnica nasion. Zasada numer 5. Warunki kiełkowania. Każdy gatunek ma inne wymagania, ale ogólne zasady to: po pierwsze, temperatura od 18 do 25 stopni dla warzyw ciepłolubnych. Z kolei 10 do 18 stopni Celsjusza dla kapustnych. Kolejna rzecz to wilgotność. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie przelane. Poza tym ważne jest światło. Po wschodach należy zapewnić 12 do 16 godzin światła dziennie. Naturalne lub sztuczne. 6. zasada dotyczy pikowania rozsady. Dotyczy to roślin wysianych gęsto. Przebiega w następujący sposób. Po rozwinięciu pierwszych liści właściwych przesadza się siewki do większych pojemników. Ja przed pikowaniem podlewam sadzonki, gdyż łatwiej je wtedy wyciągnąć. Rośliny należy chwytać delikatnie, aby uniknąć uszkodzeń. Niektórzy radzą, by chwytać rośliny za liścienie, jednak gdy delikatnie chwytamy za łodygę, to też nic się nie stanie, chyba że jest to wyjątkowo delikatna roślina. Jeśli zauważymy, że korzenie są zbyt długie, powinniśmy delikatnie je przyciąć i umieścić w podłożu tak, aby system korzeniowy rozwijał się prawidłowo. 7. zasada. Hartowanie rozsady. Na około 7 do 10 dni przed wysadzeniem do gruntu należy stopniowo przyzwyczajać rośliny do warunków zewnętrznych. Robimy to tak. Obniżamy temperaturę, na przykład przenosząc rozsadę na kilka godzin dziennie do chłodniejszego miejsca. Ograniczamy podlewanie, aby rośliny stały się bardziej odporne na suszę. Wystawiamy również na zewnątrz, zaczynając od 2-3 godzin w cieniu, stopniowo zwiększając czas i ekspozycję na słońce. 8. zasada. Wysadzanie rozsady do gruntu. Należy to robić w pochmurny dzień lub wieczorem, aby uniknąć szoku słonecznego. Rośliny sadzi się na taką głębokość, jak rosły w doniczkach, z wyjątkiem pomidorów, papryki, bakłażanów, które można sadzić głębiej. Po posadzeniu podlewa się obficie i można zastosować ściółkę, np. słomę, siano, aby ograniczyć parowanie wody. Stosowanie powyższych zasad pozwala uzyskać silną, zdrową rozsadę, co przekłada się na lepszy plon i zdrowsze rośliny. Dopisalibyście coś do tej listy? A jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie stosuję naturalne metody wzmacniające rozsadę papryki, kliknij na kartę, która właśnie pojawiła się w prawym górnym rogu. Dzisiaj już dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Pa, pa!